Ludzie widzą dziś Simona w Szwajcarii, ale tak naprawdę mało kto wie, ile razy już wszystko straciłem. Tak naprawdę życie mnie przeorało, ale dalej tutaj stoję. Także dzisiejszy odcinek da wam pewną wartość, która nic nie kosztuje. Poznacie moje podejście do życia, moje doświadczenie, moje przeżycia i może historia was zainspiruje. O czym jest ten film? Ten film będzie o tym, że ja w życiu też miałem ciężko. Nie będzie żadnego mentoringu i tak dalej. Chodzi tylko o to, że można się podnieść po każdej najcięższej porażce życiowej. Wiadomo, jak człowiek był młodszy, to i był głupszy. Nie chciał z nikogo słuchać, nie chciał z nikim rozmawiać. Przede wszystkim nie chciałem słuchać rodziców i robiłem wszystko po swojemu. Myślałem, że wiadomo, życie jest takie jakie jest, ja będę najlepszy i tak dalej, i tak dalej. Ale życie bardzo szybko mnie zweryfikowało. Pamiętam, zawsze byłem dziwny, byłem inny od rówieśników. Wszyscy na studia szli na przykład do Poznania, ja szedłem do Szczecina. Zawsze tak wyglądało. I tak samo było i w biznesie, i w różnych innych sytuacjach. Mnie życie kilka razy zmiażdżyło i naprawdę myślałem za każdym razem, że to jest koniec. A mianowicie, jak byłem na studiach, to już nie chciałem po prostu mieszkać w Polsce. Chciałem wyjechać, być ciekawy świata. Miałem możliwość do Holandii, miałem możliwość do Niemiec. Wyjechałem do Niemiec. Ojciec zawsze gdzieś to tam ukierunkowywał, zawsze chciał mi gdzieś pomóc, no i zaproponował, że będę mógł z nim po prostu pracować. Po krótkiej pracy z ojcem dostałem fajną ofertę pracy w Berlinie. Wtedy świat wybuchł, mówię, wow, co ja będę miał, jak to będzie wyglądało. Mieliśmy pracować dla takiej firmy, dla takiego Niemca, gdzie czyściliśmy luksusowe samochody, Porsche, Ferrari. Moje pierwsze auto, które czyściłem, polerowałem rękami 6 godzin był i naprawdę ciekawie to wyglądało, ciekawie się zapowiadało, ale po prostu byłem na tyle niemądry, że robiłem to wszystko pochopnie. I myślałem, że życie jest moje, że złapałem Pana Boga za nogi i że będzie teraz kolorowo. I się okazało, jak okazało. Życie mnie zweryfikowało. Gdzieś tam się okazało, że ktoś nie płacił z pracodawców VAT-u i tak dalej. Ja, żeby to uregulować, musiałem zapłacić swoje i nie miałem jak, pożyczyłem pieniądze i powstał dług około 8000 euro. Więc nie będę tutaj zagłębiał się w szczegóły, bo to nie o to chodzi. Wtedy powiedziałem, kurde, ja pierdzielę, nie dość, że studia, nie dość, że dług. Były momenty, gdzie naprawdę nie wiedziałem, co dalej. Ciężko. Wróciłem z podkulonym ogonem, z ojcem zaczęliśmy pracować dalej na budowie. Ojciec trochę się na mnie zezłościł, ale poszło to w dobrym kierunku, bo z perspektywy czasu nic nie dzieje się bez przyczyny i chyba tak miało być. Miałem krótki epizod mojego życia, bardzo szczęśliwego, ale życie zweryfikowało mnie konkretnie i było ciężko. Dosłownie dług mnie zmiażdżył. Nie dość, że musiałem skończyć studia, a byłem już na trybie indywidualnym, zaocznym i jeździłem tylko na egzaminy, to do tego jeszcze droga, autobusem, przepraszam, i trzeba było jechać tam Sinbadem w tą i we w tą, tylko na weekend. Ach, ciężko. Cały rok siedziałem i tylko, kurde, liczyłem, jak z tego wszystkiego wyjść. No i uwierzcie mi, nie doszedłem jakoś do porozumienia sam ze sobą. Było ciężko, zarabiałem mało. No i summa summarum wyszło tak, że zająłem się z sobą. Dobra, teraz trzeba po prostu odbudować to, jesteś młody, kasę odrobisz, gdzieś to tam pójdzie. Wtedy myślałem, że świat mi się zawalił. Pamiętam wtedy, że nie zwątpiłem, zacząłem sobie ćwiczyć, robić inne rzeczy i naprawdę się zmieniłem w ciągu 1 roku. Tak jakbym odbudował się, odrobiłem większość długu, leciałem z tematem i co się wydarzyło? No i jak się odbudowałem, schudłem, byłem już troszeczkę ogarnięty, zacząłem więcej czytać, więcej pracować nad sobą, doszedłem do niektórych wniosków, wyciągnąłem lekcje. No i wiecie, czułem się już taki mądrzejszy, dojrzalszy. Mam 24 lata, już wiem więcej o życiu, życie zaczyna mnie testować, a ja jestem mądrzejszy, z doświadczeniami, już się podniosłem z upadku, więc jest git. Okej. Moi drodzy, życie na nowo zaczęło mnie testować, nie tylko z długiem, ale i też z rodziną.
Pamiętam jak dziś, miałem kiedyś taką myśl, siedziałem sam na święta Bożego Narodzenia i sobie myślałem, ale fajnie by było mieć żonę, założyć rodzinę, już tak daleko zaszedłem postęp, odbudowałem się, uach! I co nastąpiło? Wszechświat chyba to usłyszał, no i zaczął weryfikować Szymona i mówi, testujemy na nowo, nie? I doszło do takiego momentu, że poznałem ówczesną wtedy partnerkę, żonę, z którą wziąłem ślub i miałem pierwsze dziecko, później drugie dziecko. Żyjesz, wziąłem odpowiedzialność za życie, trzeba było do przodu iść, zadbać o rodzinę, o wszystko. Czasy były ciężkie. Ciężko było. Pamiętam wtedy pracowałem za jakieś takie grosze w takiej firmie z ruskimi, ruskie non-stop takie kulfony i wszyscy chlali wódę. Pamiętam wtedy naprawdę mocno się ogarnąłem i co dalej? No i trzeba było zmienić pracę i poszedłem do takiego szefa, gdzie powiedziałem jaka jest naprawdę sytuacja, że mam ciężko, że rodzi mi się dziecko i tak dalej, i tak dalej. No i ten szef okazał się dobrą osobą, akurat to był Polak i dostałem pracę na stałe od razu. No i jak masz coś stabilnie, to możesz budować życie. Uwierzcie mi, życie dopiero się zaczęło, a ja nie miałem pojęcia, jak to wszystko będzie wyglądać. Ale wiem jedno, wtedy naprawdę zrozumiałem, co to znaczy odpowiedzialność, ale nie do końca. Po 12 latach małżeństwa, budowaniem wszystkiego, czyli wspinaniu się po szczeblach kariery, odpowiedzialności jako rodzic, jako ojciec, jako mąż i tak dalej, życie zaczęło mnie na nowo weryfikować. Przyszła pandemia i dużo rzeczy się rozkraczyło. Poza tym, wiecie, pandemia, czas rozwodów, tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Ja myślałem, że to mnie ominie, ale niestety życie sprawiło mi inny psikus. A mianowicie, nie będę wchodził w szczegóły, ale zainwestowałem pieniądze w mieszkanie. I myślałem wtedy, że jak człowiek traci wszystko, to już koniec. I nagle zauważyłem, że nie jestem w tym wszystkim sam, że tak się po prostu dzieje. Ale wiesz, co jest najdziwniejsze, mój drogi widzu? Człowiek często naprawdę zaczyna żyć dopiero wtedy, kiedy naprawdę wszystko straci. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że na tamten czas życie mnie tak zweryfikowało, tak mi dało po dupie, że ja myślałem, że to jest koniec. Mało ludzi potrafi sobie z takim czymś poradzić. Nie będę wchodził w szczegóły, bo nie o to chodzi. Mam znajomego, w sumie już nie mam, który takiej sytuacji nie dźwignął, po prostu targnął się na życie. Były bardzo ciężkie momenty, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Nawet doprowadziło mnie to wszystko do tego, że naderwał się jakiś mięsień tutaj i żaden lekarz mi nie mógł pomóc, nikt mi nie mógł pomóc i była tragedia. Wiem, że siostra mi dała taki kontakt do typa, który tam akupunkturą się zajmował. On mnie wyleczył w tydzień. Miałem 3 sesje. Nie wierzyłem. Taka niekonwencjonalna metoda leczenia. Nie wierzyłem z początku, ale jak zobaczyłem, jak kolesia przynieśli, bo nie mógł chodzić i go plecy bolały, a po 45 minutach sesji wyszedł o własnych siłach z gabinetu, to wtedy powiedziałem, może jest nadzieja. Pamiętam, jak jechałem do Polski i po prostu tu miałem owinięte bandażem, dzieciaki z tyłu, a ja na sprawę rozwodową do Polski i normalnie tu, kurde, tak, przez 9 godzin do Polski z płaczem, tu leciały mi łzy i dzieciaki z tyłu siedziały, pytały się, tata, wszystko okej? Tak, wszystko okej. One sobie tam oglądały, coś grały, czy tam malowały, a ja pamiętam z bólem, z takim cierpieniem. A lekarze, ej, jesteś młody Bóg, wszystko z tobą dobrze, żebra, wszystko, badania krwi, wszystko dobrze. No i się okazało, koleś mnie wyleczył, dziękuję mu bardzo, dziękuję mojej siostrze, która mi wtedy pomogła. Ale nie o tym. Chodziło o to, że w czasie rozwodu ja byłem taką osobą, która zawsze chciała iść do przodu, zainwestować, coś mieć, coś osiągnąć. Moja żona miała troszeczkę inne podejście do tego, chciała żyć. No i tu byliśmy trochę niezgodni. I pamiętam jak dziś ta cała sytuacja, jeszcze pandemia, normalnie mnie to zmiażdżyło. Normalnie jakby mi świat runął. W międzyczasie miałem takiego znajomego, starsza osoba, nazywał się Hennes. Hennes, stary Niemiec, zawsze mi pomagał, zawsze doradzał, zawsze miał jakieś dobre myśli, on dużo w życiu osiągnął i miał zawsze mądre idee, pomysły i zawsze mogłem z nim dużo rzeczy przedyskutować. On powiedział mi jedną rzecz. Słuchaj gościu, ty masz za dużo bauszteli w swoim życiu. I zacząłem tak myśleć, chodziło o to, że robiłeś to.
I z czegoś chyba trzeba było zrezygnować, bo było tego wszystkiego za dużo i mógł tego nikt nie odźwignąć. No i miał chyba rację. Znaczy się, miał rację, bo z perspektywy czasu, moi drodzy, widzę, że to miało głęboki sens. Zacząłem nad tym głęboko myśleć i debatować i zacząłem sprzątać swoje życie. Tu zrezygnowałem z takiej pracy, tutaj zrobiłem system w takiej, że tam poukładałem sobie schemat, zrobiłem to, zrobiłem tamto, no i zostało mieszkanie. Kupiliśmy mieszkanie, był zaciągnięty kredyt wspólny, 30-40 tysięcy euro to nie jest mało. No i był taki dług. I co? I co nastąpiło? Nastąpił właśnie rozwód. I w międzyczasie, bo to wszystko to jest taki krótki moment, ja to tak pamiętam jak przez mgławice i naprawdę bardzo szybko to się działo, w ogóle nie mogłem tego poukładać. Się życie zawaliło i było bardzo ciężko, no to nie było dnia, nie było rozpaczy. Dobrze, że udało mi się wyplątać z mieszkania, ale dług jako tako został. No i przyszły papiery rozwodowe. No dobra, no to życie mówi, sprawdzam cię, nie nauczyłeś się dużo rzeczy, więc musisz sobie na nowo poradzić. A że byłem na tamte czasy nieodpowiedzialny, mniejsza z tym rozwodem, mniejsza z tym długiem, po prostu trzeba było wyciągnąć z tego wszystkiego lekcje. I właśnie wtedy zrozumiałem, co naprawdę się wydarzyło. Summa summarum zostałem z niczym. Rozpierdzielone życie, dług konkretny, no i psychika trochę potupadła. Moim zdaniem właśnie wtedy zrozumiałem, jak życie jest niesprawiedliwe. Było tak ciężko to wszystko ogarnąć i poukładać, że